Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Subaru Forestera. Forestera nikomu nie trzeba przedstawiać. To jeden z 3 najlepiej sprzedających się Subaru na świecie, a w Polsce jest nawet na pierwszym miejscu. Jest najchętniej wybierany. A teraz ma się to jeszcze poprawić, bowiem na rynku pojawił się nowy Forester. Pierwsza generacja została zaprezentowana w 1995 roku jako koncept Striga, a już 2 lata później, w 1997, trafił do produkcji już jako Forester. I tak przez 27 lat Subaru pokazało 5 generacji Forestera, a dziś, w 2024, mamy właśnie premierę 6. generacji, którą to teraz widzicie. W ogóle sceneria testu nie jest przypadkowa, bo Forester oznacza mieszkańca lasu, można chyba nawet powiedzieć leśnik. Stąd też będzie tutaj dużo przebitek z lasu i jazdy po lesie, ale odwiedziłem też asfalty, jak i pustynie, więc będzie się działo. Na początek jednak porozmawiajmy o wyglądzie, który jest po prostu ewolucją poprzedniej 5. generacji. Zresztą udało mi się trafić poprzednią generację i teraz obie widzicie na jednym obrazku. Różnice są, jak widać, spore, ale też trudno powiedzieć, które auto wygląda nowocześniej. Nowa generacja, zwłaszcza z tyłu, jest mocno inna, gdzie przez środek jest pas, który wygląda jak świecąca blenda, ale to tylko taki czarny pasek, tam nic przez całą szerokość nie świeci. A jak jesteśmy przy lampach, to w nocy mają bardzo dobry zasięg świecenia i są to oczywiście w pełni LEDowe, adaptacyjne światła. Niestety, jak widzicie nocą, miałem czasami duże mgły, stąd też nie zawsze było dobrze widać, jak te lampy świecą. A, i jeszcze taka uwaga, czy tylko mi tył nowego Forestera przypomina Suzuki? Ale mimo to nie można powiedzieć, że nowy Forester jest brzydki. Jest po prostu inny i mi wizualnie bardziej podoba się niż poprzednik. Miło na przykład, że tutaj to nie są atrapy, tylko prawdziwe wyloty powietrza, a także i mamy prawdziwy wydech. Co prawda tylko po jednej stronie, ale jak widzicie jest zaślepka po drugiej stronie, więc pewnie da się założyć ładny wydech z końcówkami po obu stronach. Wymiary nowego forka nieco się zwiększyły, ale tylko delikatnie. Auto ma 4 metry 67 cm długości, 1,83 m szerokości oraz 1,73 m wysokości z relingami. Rozstaw osi to 2 metry 67 cm, a prześwit 22 cm. Czyli nowa generacja jest o 3 cm dłuższa, 1,5 cm szersza i ma taką samą wysokość oraz taki sam rozstaw osi. Prześwit też jest taki sam, ale delikatnie pogorszyły się parametry terenowe, bo kąt natarcia jest o 1 stopień mniejszy. Pozostałe kąty są niemal takie same. Pora więc na bagażnik. Kufer jest mniejszy o 1 litr niż poprzednik i teraz mamy 508, a było 509 litrów. I podobnie jak w poprzedniku, pod podłogą mamy mały schowek oraz sporo styropianowych wypełniaczy. To wszystko można zdjąć, gdzie te boczne są wpięte na klipsy plastikowe i nieco powiększy nam się kufer. Z tym, że wtedy mamy na wierzchu elektronikę, m.in. od układu miękkiej hybrydy. Poza tym w kufrze znajdziemy 4 haczyki na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę, czy z tego poziomu położymy tylne oparcia. A w ogóle to tylne oparcia są regulowane, to znaczy mają regulowany kąt, więc można też delikatnie zwiększyć lub zmniejszyć bagażnik. A po położeniu oparć na płask mamy niemal idealnie płaską podłogę. Wskakujemy więc na tył. I tutaj przepraszam, ale połamałem statyw podczas tego testu, więc musiałem zastąpić to nagraniem z ręki. Kanapa, tak jak mówiłem i pokazywałem, ma regulowane oparcie, przez co jest tu naprawdę wygodnie. Ale nawet jak nie położymy oparcia, to ja nie dotykam głową dachu, a mam 186 cm wzrostu. Na nogi jest jeszcze więcej miejsca. Poza tym jest podłokietnik z miejscami na napoje, oddzielne nawiewy, złącza, a w opcji możemy mieć też grzanie tyłka z tyłu. Jest też kilka schowków w plecach fotela, na gazety czy telefon, a także mamy bardzo duże kieszenie na wodę w drzwiach oraz mamy też szyberdach. Skakujemy naprzód, bo tutaj jest jeszcze wygodniej. Fotel jest regulowany elektrycznie, a kierownica manualnie, oczywiście w 2 płaszczyznach. Widoczność jest niezła, tak samo jak i prosto jest przyjąć wygodną pozycję. Dobra, to pora na deskę rozdzielczą, bo tu już pewnie zwróciliście uwagę na małą, wielką zmianę. Małą, wielką, czyli przeogromny telewizor na środku deski oraz brak tego dodatkowego ekranu na szczycie. Teraz widzicie starą deskę i jak widać był na środku normalny ekran, a nad nim dodatkowy. Teraz w nowym Foresterze jest jeden wielki ekran, który zastępuje oba stare. Górna część ekranu jest właśnie od trybów jazdy czy terenowych widoków, a także i do urządzeń Bluetooth czy nawigacji. W poprzednim Foresterze, żeby zmienić tryby, było pokrętło, no teraz to wszystko klikamy na ekranie.
Oczywiście na tym dużym ekranie poniżej też można włączyć te wszystkie dane, tylko że w większym wydaniu. Szkoda tylko, że ten główny ekran ma wyraźne opóźnienia i czasem lekko klatkuje przy animacjach czy chwilę dłużej myśli. Całe menu jest w postaci kafelków, czyli podobnie jak na telefonach, co jest w miarę wygodne i intuicyjne. No i pięknie, że producent zostawił fizyczne przyciski od temperatury, te są z boku. Pozostałe rzeczy, od klimatyzacji, klikamy już na ekranie. Ale te są fizyczne, podobnie jak i sterowanie audio, i tak powinno być zawsze. Chociaż mam wrażenie, że niektóre te przyciski wyglądają staro, jak właśnie w takich japońskich autach sprzed kilkunastu lat. No ale taki klimat ma czasami Subaru. Ale to ma swoje plusy, bo na przykład nie ma tu nadal cyfrowych zegarów, te są klasyczne, analogowe i komputer pokładowy jest na środku. Dla mnie takie rozwiązanie to tylko zaleta, ale wiem, że są ludzie, którzy wolą nowoczesne cyfrowe zegary. Dobra, to pora sprawdzić materiały i spasowanie. Spasowanie jest niezłe, prawie nic nie skrzypi, ale niestety pojawiło się piano black, które już w tym egzemplarzu jest porysowane. To jeszcze schowki i ciekawostka, bo jest tutaj złącze audio mini jack, co raczej rzadko się pojawia już w autach i to też jest chyba taka japońska przypadłość. To zaglądamy pod maskę, bo tu jest moim zdaniem największa zmiana i wada. Silnik nadal jest ten sam co w poprzedniej generacji, czyli 2 litry wolnosący Boxer połączony z miękką hybrydą. Do tego oczywiście jest stały napęd na 4 koła i skrzynia biegów bezstopniowa CVT. Z tym, że problem jaki się pojawił, to zmniejszenie mocy silnika spalinowego ze 150 do 136 koni. Moment obrotowy to już tylko 182 Nm, dostępne przy 4000 obrotów, a było 194 Nm. Do tego auto jest delikatnie cięższe, bo waży od 30-40 kg więcej, a to jak się domyślacie wpłynęło na osiągi. Już poprzednia generacja była wolnym autem i katalogowo robiła setkę w 11,8 sekundy, ale nowa dokłada do tego jeszcze niemal pół sekundy i mamy 12,2 sekundy. No jest naprawdę wolno. Pora to sprawdzić. Na szczęście wynik jest lepszy niż podaje producent i czas to 11,1 sekundy. No wciąż mułowato, no ale nieco lepiej. Zmierzyłem też auto w zwykłym trybie, bo tam jak widzieliście był tryb S, czyli Sport, oraz teraz mierzyłem bez pompowania hamulca i wtedy wynik to 12 sekund. Jest tu jeszcze możliwość wyłączenia kontroli trakcji, no ale jak się domyślacie, to auto nie zerwie trakcji na suchym. Jak też słyszeliście, przez obecność skrzyni CVT oraz charakterystyki silnika słychać jak wszystko razem wyje, chociaż nie robi tego bardzo głośno. W ogóle biegi są symulowane, ale też dość nieudolnie i często jest dużo wycia i dopiero pod sam koniec je się jakaś tam zmiana częstotliwości dźwięku. No zdecydowanie ten silnik jest za słaby do tego auta, bo nawet z niskich prędkości no niewiele się dzieje. Tak naprawdę dopiero jak się rozbujamy do tych 80-90 na godzinę, to auto zaczyna coś tam reagować na gaz i przyspieszać. Szkoda, szkoda i jeszcze raz szkoda, bo poza mocą wszystko pod względem mechanicznym jest bardzo dobre albo świetne. Poważnie, zawieszenie jest super zestrojone, układ kierowniczy precyzyjny, a hamulce łatwo wyczuć. No i do tego ten napęd 4x4. Poza leśnymi drogami, na których jak widzieliście parę razy jechałem za pomodzonym patrolem, to pojechałem też na pustynię siedlecką. No i ten patrol to był oczywiście traktor, który miał mnie wyciągnąć jakbym się zakopał.
I ku mojemu zdziwieniu Forester pomimo małej mocy dzielnie walczył z piaskiem i dopóki nie było dłuższego, mocniejszego wzniesienia, to jechał bez zatrzymania. Wył przy tym, ale jechał. Dopiero jak postanowiłem wjechać na największą i w zasadzie jedyną tam taką dużą górę, to poddał się. Ale to też było poddanie dosłownie 2 metry przed szczytem. Nie trzeba było wykopywać, bo sam zjechał do tyłu. Zabrakło po prostu mocy, bo jak widzicie pod koniec auto już nie miało się z czego odpychać i ledwo jechało. A po drodze też była dość duża dziura, gdzie mocno auto przez nią zwalniało. Znacie takie powiedzenie, im lepsza terenówka, tym trzeba dłużej czekać na traktor? Jest i traktorek. I lekko się zakopałem. Ale oczywiście spokojnie, zakopać się udało. Chociaż to nie problem, jak się nie ma umiejętności albo ma się pecha. Ineosa Grenadiera też tutaj zakopałem, więc i Forester się poddał. Właśnie po to był patrol, który lekkim szarpnięciem za koło poprawił forka i pojechałem dalej. Ale i tak, pełen szacun, że ten forek na takiej seryjnej oponie, wszystko seryjne, po tym piachu pojechał, jakby tu było więcej mocy, to by szedł jak dzik. To, w czym Forester jest świetny, to jazda po lasach, to takich polnych drogach. Tutaj zawieszenie i prześwit robią mega robotę i taka jazda to czysta przyjemność. Świetnie się do tego auto sprawdza i tutaj mocy nie brakuje, bo aż takiej nie potrzeba. Ale na asfalcie już lekko mi brakowało i wyprzedzanie naprawdę trzeba nieco planować. I teraz też dodam, że nie mówię, że tym autem się nie da jeździć, czy jest niebezpieczny. Jest po prostu wolny i słaby. Żeby zobrazować, o czym mówię, to pierwszy Forester z 1997 roku miał też wolnosące 2 litry boxer, z tym, że miał jeszcze mniej mocy, bo 122 konie. Auto jednak ważyło poniżej 1,5 tony i robiło 10,8 sekundy do setki, niemal 1,5 sekundy katalogowo szybciej. Czyli w osiągach cofnęliśmy się o prawie 30 lat. Szkoda. W kwestii spalania wiele się nie zmieniło, bo auto nadal nie pali bardzo mało i to mimo hybrydy. W mieście ciężko będzie zejść poniżej tych 8-9 litrów, a na trasie szybkiego ruchu dobijamy już do 10. No nie jest to najoszczędniejsza hybryda, co poniekąd też może wynikać właśnie z mocy. Trzeba mocniej wciskać, żeby sprawnie się poruszać, a to skutkuje wyższym spalaniem. Pamiętajmy też, że jest tutaj stały napęd na wszystkie koła, a to też jest bardziej paliwożerne. W ogóle hybryda użyta w Foresterze ma silnik elektryczny o mocy 16,7 koni, ale ta moc się nie sumuje. Silnik elektryczny lekko pomaga przy ruszaniu czy przy zwalnianiu, czy zastępuje rozrusznik. Zresztą, posłuchajcie silnika. W ogóle zauważyłem, że silnik czasami wchodzi na delikatnie wyższe obroty, po czym z nich schodzi. Nie jest to klasyczne falowanie obrotów, tylko ta jednostka chyba ma taką kulturę pracy. W kabinie też czasem czuć, jak silnik pracuje na wysokich obrotach, ale to, poza specyfiką pracy silnika, też nieco wina skrzyni biegów bezstopniowej. To, co jednak fajnie pracuje, to wydech. Posłuchajcie, jaką ma rajdową odcinę. Ach, fajnie co. W końcu to jakiś tam krewny Subaru Imprezy. Wracając jeszcze do jazdy, to nowa generacja jest nieco bardziej komfortowa i podobno poprawiono wyciszenie. Tego drugiego porównać do poprzednika nie umiem, ale mam wrażenie, że od 120 na godzinę zaczyna w kabinie już nieco szumieć. I co do silnika, to oczywiście w Europie mamy tak słabą jednostkę, bo w Stanach jest silnik 2,5 litra, wolnossący, ale ma 180 koni, a w Japonii jest na przykład chyba 1.8 turbo o mocy 177 koni. Europa ma oczywiście najgorzej. Pora więc na cennik, a raczej na cenę, ponieważ oficjalny cennik jeszcze nie został zaprezentowany, a cena testowanego egzemplarza to 205 000 złotych. Z tym, że tak jak mówię, to jest za testowaną, najbogatszą wersję Platinum First Edition, do której jeszcze dostajemy drugi komplet kół aluminiowych wraz z oponami zimowymi. Cenników dla tańszych odmian jeszcze nie ma. Na stronie Subaru Polska wciąż jest cennik poprzedniej generacji i tam ceny startują od nieco ponad 307 000 euro, czyli od około 160 000 złotych. Wersja Platinum, bo taka też była, kosztuje 45 000 euro, czyli około 195 000 złotych.
Ciężko te wszystkie ceny porównać, bo są one zależne od kursu euro, ale wygląda na to, że odmiana Platinum jest tylko delikatnie droższa niż poprzednia generacja. No właśnie, droższa, słabsza i wolniejsza. I ten brak mocy boli mnie najbardziej, bo to jest największa wada tego samochodu, że on nie ma osiągów. Poza tym to naprawdę świetne auto, bardzo wygodne, komfortowe, dobrze wygląda i jest praktyczne. No i ma świetne właściwości jezdne i to zarówno na asfalcie, jak i w terenie. Wielozadaniowe auto. A na koniec zostawiam kilka scen samej jazdy po terenie, bez mojego gadania, bo scenerię miałem naprawdę piękną. Cześć!